Fundacji Krzyżowa dużo uwagi poświęcamy edukacji artystycznej i nauczaniu twórczości. Jesteśmy również zdania, że żeby zacząć robić coś w sztuce i rękodziele, nie potrzebujemy jakichś specjalnych materiałów czy narzędzi, a możemy wykorzystać to, co znajdziemy rozejrzawszy się wokół siebie. W tej serii filmików pokażemy Wam, co można robić z tkaniną, która jest jednym z najstarszych wynalazków człowieka. Tkanina otacza nas wszędzie, dlatego też jest jednym z najbardziej dostępnych materiałów, z którym możemy eksperymentować. Mamy rośliny. Pytaniem jest, jak będziemy wydobywać kolor z tych roślin i na co będziemy wydobywać kolor. Ja mam starą koszulkę białą. Najlepiej wziąć coś, co jest z naturalnych materiałów, czyli bawełna albo len. Może to być koszulka, może to być też po prostu kawałek tkaniny, na przykład ze starego prześcieradła. Bierzemy koszulkę i rozkładamy rośliny. Ja tu mam też różne owocki z różnych krzaków. Zobaczymy. Zależy oczywiście od pory roku, w której to robicie. Ja to robię pod koniec listopada, więc mam tutaj owoce dzikiej róży. Rozkładamy to. Jeśli nie macie dostępu do roślin na zewnątrz, można zawsze pożyczyć jakieś listki z Waszych roślin domowych. Można też użyć jakieś resztki nawet warzyw, z których robicie zupę. Dowiem się, jakie kolory, jakie naturalne farby kryją się w środku tych listków i tych owoców. Bierzemy młotek. Czasami można też wziąć wałek do ciasta, ale wtedy trzeba będzie przyłożyć trochę więcej siły. Jedną ręką, przytrzymując koszulkę, żeby nie zjechała tkanina, zaczynamy odbijać tak, żeby te rośliny, które się znajdują pomiędzy warstwami tkaniny, puściły sok, czyli farbę. Jak widzicie, już mamy ostre kolory z niektórych roślin. Jeszcze nie za bardzo widać kształtów tych listków. No to uważam, że skończyłam. Mam tu taką abstrakcję. Kolejnym krokiem, bardzo ważnym, jest wyciągnąć wszystkie pozostałości roślin z naszej tkaniny. Ponieważ ten kolor i tak będzie trochę bardziej blady po kilku praniach, możemy sobie zrobić płyn utrwalający. Płyn ten możemy zrobić za pomocą bardzo prostych składników. Ja mam takie coś, co zostało po jakimś starym płynie do mycia okien. Otworzyłam, nalałam tam szklankę wody, szklankę octu i 3 łyżeczki soli. Mamy taką koszulkę. Nie wiem, czy Wam się podoba. Nie chodzi też o to, żeby stworzyć jakiś element wysokiej mody, tylko żeby zobaczyć, jakie kolory kryją się w roślinach, które widzimy na co dzień, w których chodzimy, czyli dzisiaj używałam też zwykłej trawy. I teraz mam koszulkę w kwiatki.